Cześć! Dziś uruchamiam najstarszy laptop z mojej kolekcji. Jest to Compaq Evo N150 z roku 2001. Posiada on procesor Pentium 3 o taktowaniu 800 MHz, niecałe 400 MB pamięci RAM, a także dysk twardy o pojemności 30 GB. Na archive.org można znaleźć starą stronę Compaqa. Jego cena to jedyne $1300. Compaq Evo N150 został wprowadzony na rynek w maju 2001 roku jako laptop biznesowy klasy podstawowej, oferowany w cienkiej i lekkiej konstrukcji z procesorem Intel Pentium 3 lub Celeron, ekranem o wielkości 14,1 cala TFT, dyskiem 10 do 15 GB i podstawową specyfikacją, czyli 64 MB pamięci RAM. W 2001 roku kurs dolara do złotego wynosił średnio około 4 zł, według danych historycznych NBP, co daje równowartość około prawie 6000 zł, bez uwzględnienia podatków, ceł i marży lokalnych dystrybutorów. Zainstaluję na nim Windows 98 SE z płyty recovery, którą znalazłem na archive.org. Niestety w laptopie nie działa wyjście VGA, dlatego zmuszony byłem nagrywać ekran. Uruchamiam laptopa z płyty recovery. Samo przywracanie systemu uczy cierpliwości. Tworzenie partycji zajęło 5 minut. Po utworzeniu partycji laptop się restartuje. Kolejny etap, czyli formatowanie dysku, trwało aż 25 minut. Po formatowaniu następuje już właściwe odtwarzanie systemu. Trwa to tylko niecałe 6 minut. Ale to niestety nie koniec. Po kolejnych restartach rozpoczyna się instalacja sterowników oraz oprogramowania. Znów restart. Teraz przychodzi czas na ustawienia regionalne. Wybieram tu Polskę i klawiaturę polską programisty. Zatwierdzam ustawienia i tak, zgadliście, kolejny restart. Po kolejnym restarcie wpisuję nazwę użytkownika. I jeszcze tylko potwierdzenie licencji użytkownika. Czyżby to był już koniec? Klikam przycisk Finish. Ale nie, jeszcze ustawienia panelu sterowania. Sprawdzam datę i godzinę. I jest! Mam pulpit. Po 48 minutach i nie wiem ilu restartach w końcu mam przywrócony system. Na plus od razu są zainstalowane sterowniki wszystkich urządzeń. Próbowałem uruchomić klonowanie ekranu. Niestety pomimo włączenia tej opcji w ustawieniach na drugim ekranie nie było obrazu. Zintegrowane karta graficzna to Trident Cyber Blade. W jej ustawieniach można wybrać wielkość pamięci graficznej. Mam tu do wyboru 2, 4 i aż 8 MB pamięci VRAM. Czas zatem zrobić jakieś benchmarki i sprawdzić wydajność tego potwora. Robię testy w rozdzielczości 800x600 i 1024x768. Uruchamiam 3D Mark 99 Max. Widać to dramatyczny spadek wydajności dla większej rozdzielczości, wynoszący aż 49%. Mark 2001. W tym benchmarku mam pokaz slajdów. Laptop osiąga ledwo parę klatek na sekundę.
W tym przypadku różnica na korzyść niższej rozdzielczości to aż 63%. W klasycznej grze OpenGL Quake 2 tutaj różnica to prawie 57%. W Quake'u 3 różnica to kosmiczne 75%. Compaq Evo N150 to sprzęt dla prawdziwych pasjonatów. Tych, którzy potrafią cieszyć się z odpalenia pulpitu po 50 minutach instalacji i nie przejmują się drobiazgami w postaci 7 klatek na sekundę w Quake'u 3. Trident Cyber Blade. Brzmi groźnie, prawda? W rzeczywistości to karta, która nawet w 2001 roku była raczej skromna. Wydajność nostalgiczna, cierpliwość wymagana. Ale hej, w 2001 roku to był poważny sprzęt biznesowy. Czy nadaje się do gamingu? Może, jeśli potraktujemy to jako wyzwanie. Jeśli jednak chcesz rozgrywki w 60 klatkach na sekundę, lepiej sięgnij po kalkulator. Na pocieszenie, na angielskiej wersji systemu działa Windows Update Restored, więc można bez problemu pobrać stare poprawki i sterowniki. A jeśli wydajność w Quake 3 nie zachwyca, zawsze można odpalić Dooma. Bo jak wiadomo, jeśli coś ma ekran i procesor, to Doom na pewno na tym zadziała. Dzięki za oglądanie. Cześć!